Cześć, siemaneczko. Dzisiaj chcę wam pokazać moją najnowszą rakietę Amur 2. W sumie dzisiaj w pełni ją dokończyłem. No i co nieco tutaj o niej opowiem. Nie wiem, zacznę od dołu. No, rakieta ma 4 statyczniki, bo w przeciwieństwie do poprzedniego Amura, który miał 3, 4 zapewniają nieco lepszą stateczność i stabilność oraz łatwiej jest wymierzyć ich pozycję. Te takie białe ślady to od Superglue. Niestety tak to jest. Jest tutaj sporo rurek. Te podwójne przy zielonym i niebieskim kwadraciku służą do mocowania rakiet bocznych. I kolory kwadracików oznaczają, które rakiety należy przymocować. A tutaj przy czerwonym jest sznur elastyczny oraz rurka służąca do mocowania pręta na wyrzutnię. No, przechodząc trochę wyżej, jest czarny pasek, który zasłania kilka dziur, które zrobiłem do poprzedniego systemu. Wyżej mamy stosowany już w pierwszym Amurze system mocowania sznura elastycznego, który teraz wchodzi do środka, oraz drugi zaczep startowy. Następnie mamy nazwę rakiety Amur 2 i tutaj dwie sprawy. Po pierwsze, jeżeli ktoś ma problem z przeczytaniem, o co tu chodzi, jest napisane po polsku. Pierwsza litera to A, M, U i to dziwne coś to R. A dla niewtajemniczonych Amur jest to ryba oraz rzeka na Syberii. Cześć, tu Ksenon z przyszłości. Chciałem jeszcze powiedzieć, że nazwa mojej poprzedniej rakiety Sazan też pochodzi od ryby, a mianowicie odmiany karpia. Kontynuując, mam już żółty czubek, podobnie jak w pierwszym Amurze. I zaraz pokażę spadochrony. Tak nie przesłyszeliście się, kilka. Rakieta używa 3 spadochronów. Tu akurat mam je zwinięte, żeby to ładnie się mieściło w kadrze. I tu, jak widzicie, ze środka wychodzi ten sam sznur elastyczny, który wchodził tutaj, dzięki czemu jest ochroniony przed spaleniem przez wyrzut z silnika. Jest to tańsza metoda niż stosowanie sznura kevlarowego i łatwiej jest wymienić wszystko. Tutaj spadochrony są mocowane na kółka od bryloczków. To też w pierwszym Amurze było zastosowane. Jest to dosyć dobry sposób. A do głowicy jest wszystko przyczepione na taki element. Tutaj było takie jeszcze pręcik. Kupiłem to w sklepie budowlanym. Ale możecie to, jak to zrobić, zobaczyć w filmiku, gdzie pokazałem, jak sklejam tą głowicę. Co do budowy, rakieta jest wykonana w głównej mierze z rur po lotniskowych mentosach. Dużej ilości rurki PCV. Ona miała wcześniej około metra długości, już została w dużej mierze wykorzystana. Oraz płyty pliśniowej HDF, którą widzicie tutaj. No, tu są powycinane stateczniki. Jeśli ktoś śledzi mój kanał od dłuższego czasu, ewentualnie jest zaznajomiony ze stroną Space Slava, to prawdopodobnie widzi podobieństwa estetyczne z rakietą Amur, tą pierwszą. Głównie jest to co do koloru i kształtu czubka, ponieważ kształt stateczników po sprawdzeniu w symulatorze okazał się mało skuteczny, temu zostały zmienione. Jak już wcześniej wspominałem, rakieta dysponuje również boosterami. Tutaj pokażę te, które wyszły lepiej, czyli PB03 Narew i PB04 Biebrza. Jeżeli chcecie wiedzieć, na jakiej zasadzie są umocowane do rakiety, zapraszam do poprzedniego filmu. Tam jest wszystko wyjaśnione. No i ostatnią sprawą będą osiągi tej rakiety, czyli wysokość lotu. I tu mam sobie zapisane.
na jednym silniku C65, czy tam C63, C67, najlepiej C63. Rakieta ta poleci na około 50 metrów. Na jednym silniku D9 na 150. Na 3 silnikach C6, czyli jeden w środku, 2 w boosterach, poleci ona na 160 metrów, czy jak tu widać, że jeden D9 opłaca się bardziej. A na 3 silnikach D9 poleci na 300 metrów. I teraz, jeżeli macie pytanie, dlaczego na jednym silniku D9 poleci na 150, a na 3 tylko 2 razy wyżej, jest to spowodowane oporem powietrza. Mianowicie, im szybciej rakieta leci, tym większy jest opór. Oraz musicie wziąć pod uwagę, że razem z bocznymi rakietami opór jest większy. No, właśnie godzina minęła. No, mam nadzieję, że film się podobał. Pierwszy start rakiety odbędzie się, mam nadzieję, w Sylwestra. To oczywiście o ile pogoda będzie dobra oraz kurier przyniesie silniki na czas, ponieważ już mi się skończyły. No, mam nadzieję, że święta Wam dobrze minęły. No i co? Widzimy się w następnych odcinkach. Cześć.